Jestem DJ nomadem, który podróżuje po świecie w poszukiwaniu unikatowych miejsc, rzemiosł, ale też i ludzi, którzy oczywiście je wytwarzają i przekazują z pokolenia na pokolenie. W każdym z takich miejsc zawsze rozglądam się za tkaninami, za wątkiem, za osnową, za sposobem ich wytwarzania, za tym, w jaki sposób zapisane w nich jest miejsce, symbole, kultura, w jaki sposób się je wytwarza, jak się je barwi, jak się je zaplata, zszywa, a czasami pieczętuje czy oznacza. Jest to dla mnie o tyle ważne, że zdaję sobie sprawę z tego, że tkaniny są takim początkowym zapisem myśli, ponieważ zanim zaczęliśmy budować, zanim zaczęliśmy tworzyć cokolwiek, tak naprawdę powstawały tkaniny i w nich była zapisana cała historia życia miejsca, w których one powstawały. I wracając do samego początku, myślę sobie, że poza ogromnym moim zainteresowaniem tego, jak one powstają, jest też kawałeczek mojej historii i mojego zamiłowania do tkanin i do tego, co można z nich stworzyć. Nie wiem, czy wiecie, ale jako kilkunastoletnia dziewczyna bardzo szybko nauczyłam się szyć, ponieważ nauczyła mnie szyć, robić na drutach, szydełkować moja mama. A wzięło się to z ogromnej chęci wyróżnienia się. Ja jestem bliźniaczką, mój brat jest starszy ode mnie o 10 minut i w czasach, w których się wychowywaliśmy, chodziliśmy i wyglądaliśmy właściwie tak samo. Więc ta potrzeba indywidualności wytworzyła się we mnie bardzo, bardzo szybko. I bardzo szybko zobaczyłam, że te zdolności manualne mam i wykorzystywałam je głównie na swoje potrzeby. Wyobraźcie sobie, że szyłam sobie praktycznie wszystko. Od kurtek puchowych, po płaszcze, po bluzki, spódnice, wszystko, torby, plecaki. I potrafiłam przerobić niejedną rzecz. I zaczęło mnie dużo osób zaczepiać na ulicach, a doprowadziło to też do tego, że pamiętam jak dzisiaj, że pierwszą maszynę, którą zdobyłam i ona była moja, a nie wspólna z mamą, to była maszyna, którą wygrałam w jakimś konkursie związanym oczywiście z projektowaniem odzieży. Potem wygrałam kolejną. Ten konkurs istnieje chyba do dzisiejszych czasów, bo jest to srebrna albo złota nitka. A jest jeszcze jedna niezła ciekawostka, o której chciałabym wam wspomnieć. Mianowicie jako 16-letnia dziewczyna założyłam firmę rozpędzona tym, że szyję dla przyjaciół i dla znajomych. Założyłam firmę odzieżową. Tak naprawdę założyła ją mama, bo ja byłam niepełnoletnia. I tą dobrą pasję przerwały mi studia, ponieważ wyjeżdżałam wówczas ze swojego rodzinnego miasta. Nie wiem, co by było, gdybym oczywiście w tym mieście została i dalej się tym zajmowała, ale jak widać, rzemiosła są mi bliskie, niezależnie od tego, jakie one są, to potrafię je przetworzyć, tym razem akurat na biżuterię. Do tej pory korzystam z tego, czego nauczyłam się wtedy i bardzo często przywożę sobie z tych miejsc tkaniny i sama sobie z nich szyję rzeczy. Są dla mnie zapisem tych miejsc, ludzi i lubię się nimi otulać tutaj, na miejscu, bo tam one gdzieś się wpajają w kulturę i w taką codzienność, a tutaj są czymś zupełnie innym, więc szyję sobie z nich kimona i odziewam się nimi praktycznie codziennie. Jedną z kolekcji, którą stworzyłam wiele lat temu, to była kolekcja, która była tkana w Peru na wysokości, w 3 ośrodkach tkaczych. I ja się przemieszczałam między górami do tych ośrodków. Każdy z tych ośrodków znajdował się w innej wsi. Niezwykłe było to, ponieważ są różne rodzaje związane z tkaniem, ale dla mnie fantastyczne i widziałam to po raz pierwszy, było tkanie tak zwane pasowe, czyli tkaczka przywiązywała sobie w pasie osnowę i tkała wątkiem, balansując swoim ciałem. Pierwszy raz widziałam to w realu, ponieważ tkaczki na placach przed swoimi gospodarstwami gromadziły się razem i tam wbijały kołek naprzeciwko siebie i w tym miejscu zostawały cały dzień. Peru było dla mnie niezwykłe też pod tym kątem, że w tym dokładnie miejscu zorientowałam się, że wszystko, co jest wkoło tej miejscowości, wszystkie góry, cała historia i kultura związana jest też z tą tkaniną. Tam w sposób geometryczny zapisywano myśli,
trochę inaczej niż my dzisiaj alfabetem, ponieważ każdy kształt, każdy znak coś symbolizował i opowiadał pewną historię związaną z tym miejscem. Był jakąś legendą i był świadectwem tych rzemieślników, tkaczek i tkaczy. I w ten sposób powstała biżuteria, która tkana tam na miejscu była przez nas w pracowni inkrustowana i wyszywana małymi, drobnymi, fasadowanymi kamieniami naturalnymi. My też w pracowni stworzyliśmy do tego symbole metalowe i tak wykończyliśmy tę biżuterię, żeby pokazać, że można ze sobą połączyć dwa światy, dwie kultury i nadać temu trochę innej formy niż ta, która jest im znana. A teraz na chwilę przemieszczę się z Wami do Indonezji. I tam są dwa rodzaje przepięknych tkanin. Jeden z nich to batik, który może wyglądać niczym piękny obraz. Nanosi się bowiem na niego wosk i farbuje i za każdym razem odkrywa poprzez jego wytapianie wzory. Może mieć nawet od 20 do 30 warstw, dlatego bardzo często ta końcowa tkanina jest niczym dzieło sztuki. A drugą super niezwykłą tkaniną jest ikat, który tka się taką nitką bardzo, bardzo cieniutką, taką, którą się zszywa ubrania, bawełnianą, cieniutką niteczką i on się rozpływa delikatnie, dokładnie tak jak tutaj widać i wygląda jak lekka akwarela. Tka się to ręcznie, co jest nieprawdopodobne w dzisiejszych czasach, nitkę po nitce. Ja miałam tą okazję, że pojawiłam się w takim wielkim ośrodku tkaczy i opowiadano mi, że kiedyś w tym miejscu pracowało w okolicach setki tkaczek. A ja trafiłam na zaledwie kilka osób, które tkały wśród pustych klosn. Trochę smutny widok, ale to pokazuje, jak bardzo mocno wypierane te rzemiosła są przez dzisiejsze szybkie i tanie technologie. Niesamowite miejsce, w którym tka się ręcznie. I tak, ja mam w plecaku już tkaninę. Będę chciała coś z niej uszyć. No trochę się rozczudniłam, bo muszę Wam pokazać, że uruchomiona jest tylko część fabryki, a druga część za mną jest kompletnie pusta. A kolejnym miejscem jest oczywiście Gwatemala, z której przywiozłam fizycznie tkaniny w większych ilościach i powstały kimona. A zrobiłam to dlatego, że w Gwatemali tkaczki tkają na krosnach, przed domami albo w środku, tkają pasy, wielkie płachty, pledy, tkają odzież, tkaniny, dywany, wszystko to, co jest tylko w naszej wyobraźni i używają tego na co dzień. Cici Castellango. Jesteśmy tutaj, bo nazwę ciężko wymienić, ale zobaczcie, jak się ubrałyśmy. Tak się kobiety tutaj ubierają. Ta tkanina, nad którą pracuje Michaela, jest w pasy. Ale to, co tutaj wisi, to też jest bardzo symboliczne. Tutaj kolory mają znaczenie. Niebieski symbolizuje wodę, zielony pieniądze, żółty przebaczenie, czerwony krew ziemi. Do kolekcji Gwatemala, poza niezwykłym jadeitem, który był głównym bohaterem kolekcji, wykorzystałam pasy. To są pasy faja, którymi kobiety spinają sobie bluzkę ze spódnicą i noszą te pasy od dawien dawna. Wykorzystałam te pasy do brązoletek, które są unikatowe, wyjątkowe, każda inna, a do tego opowiadają niezłą historię właścicielki, która kiedyś się nosiła. Jest jednak miejsce na świecie, które oczarowało mnie kompletnie i są to Indie. Pod kątem tkanin myślę, że jest to mistrzostwo świata. Te tkaniny tam są różnorodne, haftowane, patchworkowe, barwione. Natomiast ja zafascynowałam się, bo myślę, że tak to trzeba ująć, block printingiem. Nakłada się bowiem wzory rzeźbionymi, tekowymi klockami, pieczęciami. Robi się to warstwowo, czasami się używa do tego kilku, a czasami nawet kilkudziesięciu wzorów. Robi się to przy pomocy naturalnych barwników, które, wyobraźcie sobie, dojrzewają w promieniach słońca i podczas noszenia. I bardzo często, po wielu, wielu latach, te kolory są jeszcze bardziej intensywne niż na samym początku. Zawsze się zastanawiam, jak to jest możliwe, że jakiś rodzaj rzemiosła czy technologii
jest niezmieniony w swojej formie. Wyobraźcie sobie, że ten block printing ma 2000 do 2500 lat i kompletnie nie uległ zmianie, ani nikt go nie przyspieszył, ani nie zmechanizował. I to wszystko sprawia takie wrażenie, jakby tam czas się zatrzymał. I każdy wzór na tkaninie powstaje z osobnego, ręcznie rzeźbionego klocka i do takiego jednego motywu czasami potrzeba od kilku do 20 ornamentów, czyli drewnianych pieczęci, które się nakłada jedna po drugiej. Druk na tkaninie nanosi się ręcznie poprzez takie rytmiczne stemplowanie jej. I taka jedna tkanina przechodzi przez wiele rąk, bo jest i rzeźbiarz, który wcześniej tworzy stemple z takowego drewna, jest też drukarz, który nanosi te pieczęcie na tkaninę, farbiarz, a na końcu jest po prostu jej suszenie. Niesamowite dla mnie jest to, że nanoszenie tych pieczęci, które wcześniej oczywiście są wyrzeźbione, są graficzne, są przemyślane, może dawać na końcu ten nieprawdopodobny efekt, ale on zależy przede wszystkim od talentu osoby, która te stemple nanosi. I trzeba sobie wyobrazić z wyprzedzeniem, jaki chce mieć efekt. Oczywiście próbowałam nanosić te stemple na tkaninę i przyznam Wam się szczerze, że trzymanie się równo w ryzach wcale nie jest łatwe, a już wyobrażenie sobie tego, jak ta tkanina na końcu ma wyglądać, jest dla mnie dużą niespodzianką. Jak widzicie, tkaniny są częścią mojego życia. Czerpię z nich cały czas i korzystam. Przywożę z różnych zakątków. Są jakimś zapisem historii, kultury, jakąś pamięcią o ludziach czy kobietach, które je stworzyły. A sama też staję się takim kolorowym ptakiem i myślę, że się też dzięki nim zmieniam. One, nie tylko mi, ale myślę, że większości nam mogą po prostu dać super energię. Takie pozytywne też spojrzenie na świat są jakimś naprawdę energetycznym akcentem w naszej kulturze, do czego Was wszystkich po prostu zachęcam.